Krakowskie kolokwium to cykl debat na ważne tematy z historii Krakowa. Odbywają się w Pałacu Krzysztofory raz w miesiącu. 2 lutego przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider wraz z profesorem Jackiem Purchlą, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury, debatowali na temat dzielnic Krakowa współcześnie. Debatę poprowadził Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Może dlatego Warszawa popełniła ten straszny błąd, idąc w federację tych wielkich dzielnic i tworząc, że tak powiem, słaby ośrodek centralny i coś, co trzeba było po paru latach bardzo szybko zmieniać i korygować. Jestem dumny, że Kraków tego błędu nie popełnił, choć na przełomie stycznia i do tego roku 1990, i tutaj uśmiech prezydenta Nowaka wiele mówi, Komitet Obywatelski w tej sprawie był podzielony. Nie widzę sprzeczności w tym, żeby być krakowianinem i dębniczaninem czy kimś z Łagiewi. Wręcz myślę, że i to, co było na początku, i czasami to, co teraz się dzieje, pokazuje, że mieszkańcy Krakowa raczej w większości nie mają z tym problemu. Raczej problem jest gdzie indziej. I tu jest, myślę, czasami jest problem z tym, że czy właśnie w kwestii jakichś inwestycji, czy w kwestii jakichś decyzji, no, patrzy się przez pryzmat najbliższego otoczenia. Kraków jest w Polsce liderem, jeśli chodzi o lokalną samorządność, tą samorządność dzielnicową. Jest liderem i finansowo, i organizacyjnie, i w sensie poparcia mieszkańców, choćby wyrażanym frekwencją wyborczą. Ale to jest lider drugiej ligi. Musimy wpłynąć, aby w Polsce stało się to, co jest w całej Europie, czyli dla takich dużych miast jak Kraków są specjalne ustawy metropolitalne, które powiedzmy określają inne warunki działania dzielnic, czyli tych organizmów pomocniczych, niż w mniejszych gminach. No, ja jestem głęboko przekonany, że Kraków wyrasta z tego samego pnia tradycji samorządu środkowoeuropejskiego, z jakiego od połowy XIX wieku korzystał nie tylko Wiedeń, ale Praga, Zagrzeb, wiele innych miast środkowej Europy. Nasz pech w historii polegał na tym, że myśmy przez prawie pół wieku samorządu nie mieli i to w czasie, kiedy miasto trzykrotnie zwiększyło liczbę mieszkańców i dwukrotnie swoją powierzchnię i odtwarzanie podziału dzielnicowego, nie tylko w wymiarze terytorialnym, ale przede wszystkim społecznym, ludzkim, to długofalowy proces i dzisiejsze spotkanie, myślę, to potwierdziło. Z perspektywy miasta Krakowa te 25 lat samorządności przyniosły bardzo określone wymierne efekty. Po drugie, że ten podział na dzielnice, no, jako historyk mogę powiedzieć, że Kraków ten podział na dzielnice trenował od roku 1257 wielokrotnie, na rozmaitsze sposoby, ale dzisiaj ten podział na dzielnice, on wymaga określonej nowej redefinicji kompetencyjnej, każdej innej. No, dla nas, jako dla historyków i muzealników, którzy zajmują się miastem, no jest to istotne, że tak ważne konkluzje wykuwają się tutaj w muzeum. Debacie towarzyszyła ożywiona dyskusja na temat krakowskich dzielnic, ich obecnych kompetencji i problemów.